dzisiejszym świecie media społecznościowe mają za zadanie ogłupiać nas i zabierać nam czas, nie dając nic w zamian. Misją mojego kanału jest dawać Wam wartościowe treści, warte przemyślenia i zapamiętania. Więc jeśli podoba Ci się to, co robię, daj suba i zostaw łapkę w górę, aby mój kanał się rozwijał i docierał do coraz większej liczby osób. Jeśli masz gest, zapraszam do dokonywania dobrowolnych wpłat na rozwój mojego kanału. Linki podaję u góry strony. Zakładając stałe osady w epoce neolitu, nasi przodkowie porzucili trudny, wymagający ciągłych wędrówek i zmagania się z bezlitosnymi warunkami środowiska tryb życia, na korzyść m.in. dostępu do bardziej pewnego i łatwiejszego do zdobycia pożywienia i zwiększania produkcji żywności, co pociągnęło za sobą wzrost populacji. To z kolei było gwarantem przetrwania jednostki w społeczności. Osiedlenie dawało poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Budowa stałych domostw bardziej chroniła przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, drapieżnikami i konkurencją o pożywienie. Wraz z upowszechnieniem się osiadłego trybu życia pojawiły się lepszy standard warunków bytowania i wygoda. Eliminacja problemu ciągłej, codziennej walki o przetrwanie pozwoliła na rozwinięcie kultury, rytuałów religijnych, zacieśnianie więzi społecznych i rozwój systemów politycznych. Pojawiły się rozliczne możliwości prowadzenia handlu i wymiany towarowej z innymi społecznościami. Ludzie specjalizowali się w różnych zawodach i specjalnościach, stając się wartościowymi członkami swoich wspólnot. Osiadły tryb życia wywołał lawinę innych czynników z tym związanych, o czym opowiada pierwsza część tego filmu. Górny paleolit. Od około 40 000 do około 14 000 lat temu. Ekspansja terytorialna niosła ze sobą rozliczne korzyści. Pierwsze próby ekspansji terytorialnej w historii ludzkości miały miejsce już w czasach prehistorycznych. Pierwotne plemiona ludzkie migrowały w poszukiwaniu nowych miejsc do zamieszkania i zdobywania zasobów, takich jak woda, pożywienie, żyzna gleba, kamienie, metale czy drewno potrzebne do budowy siedlisk. Znalezienie obszarów obfitujących w żywność i wodę było kluczowym czynnikiem przetrwania i rozwoju społeczności. Polowanie na zwierzęta dla społeczności zbieracko-łowieckich oznaczało m.in. pozyskanie skór i kości upolowanych zwierząt do produkcji odzienia, schronienia, narzędzi codziennego użytku czy broni. Łowcy-zbieracze z epoki paleolitu, czyli epoki kamienia łupanego, prowadzili koczowniczy tryb życia, przemieszczając się w poszukiwaniu pożywienia i lepszych warunków życia. Zamieszkiwane przez nich jaskinie zapewniały im schronienie przed warunkami atmosferycznymi i dzikimi zwierzętami. Przykładami takich miejsc są jaskinie Lascaux we Francji czy Altamira na terenie Hiszpanii. Ludzie epoki kamienia zamieszkiwali również obszary blisko rzek lub brzegów mórz, lasów czy obszarów trawiastych jak sawanny, wykorzystując występującą tam różnorodność fauny i flory jako źródło pożywienia i surowców do wytwarzania pierwotnych rodzajów broni, ozdób czy narzędzi codziennego użytku.
Potrzeba zapewnienia sobie i członkom społeczności bezpiecznych i dogodnych warunków do życia i rozwoju należy do najważniejszych dla wszystkich organizmów żywych i ludzie nie są tu wyjątkami. Neolit. Faza atlantycka. Po ustąpieniu lodowca około 10 tysięcy lat temu zbieracko-łowieckie społeczności grup koczowniczych zaczęły stopniowo przechodzić do osiadłego trybu życia w miejscach oferujących dogodniejsze niż dotychczas warunki. Zmiana tego rodzaju związana była m.in. z odkryciem, że niektóre gatunki roślin nadawały się do uprawy. W okresie neolitu, zwanym przez naukowców fazą atlantycką, trwającą od około 10 tysięcy do 7,5 tysiąca lat przed naszą erą, dotychczas prymitywne i zamieszkujące jaskinie, lasy i sawanny nieliczne społeczności pierwotne zaczęły stopniowo tworzyć większe skupiska ludzkie, zwane kulturami. Prace archeologiczne prowadzone na terenie całego świata dowodzą, że kultury takie rozwijały się na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. Na obszarze Eurazji, w tym w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie, rozwinęły się kultury neolityczne, takie jak kultura ceramiki linearnej w Europie, kultura Yangshao w Chinach, kultura Kukuteni-Trypilla w Europie Wschodniej czy kultura Starczewa na Bałkanach. W Afryce wytworzyły się takie kultury jak Badary w Egipcie czy kultura Kerma na terenie historycznej krainy o nazwie Nubia. W Ameryce Północnej i Południowej do przykładów kultur neolitycznych należą kultura Anasazi w USA czy Chavin w Peru. W odniesieniu do zakresu tematycznego tego filmu istnieją dowody sugerujące, że niektóre społeczności neolityczne mogły angażować się w konflikty zbrojne, jednak nie można tego stwierdzić z całkowitą pewnością z uwagi na trudności interpretacyjne znalezisk archeologicznych. Odkrycia naukowe wskazują na obecność struktur o charakterze obronnym, jak wały, fortyfikacje czy umocnienia, mogące wskazywać na potrzebę obrony osad przed atakami lub konfliktami ze strony wrogo nastawionych społeczności. Ślady uszkodzeń na kościach czy narzędziach mogą sugerować występowanie konfliktów zbrojnych pomiędzy członkami wrogich kultur. Rejon Mezopotamii. Około 4300 do 2500 lat przed naszą erą. Coraz większy stopień skomplikowania i wzajemnych powiązań społecznych, kulturowych i ekonomicznych z czasem doprowadził do powstania tzw. niezależnych miast-państw. Najwcześniejszymi z nich były centra administracyjne, gospodarcze i religijne w rejonie Mezopotamii. Do takich niezależnych miast-państw należały m.in. Ur, Uruk, Nippur, Lagash czy Eridu. Ceramika tej kultury wykazuje charakterystyczne ozdoby w postaci sznurów, wstążek lub pętli wykonywanych na naczyniach glinianych. Te wzory zdobnicze stanowią jedno z kryteriów identyfikacji danej kultury w badaniach archeologicznych. Nie istnieją żadne jednoznaczne dowody naukowe, czy miasta-państwa z okresu kultury oreniackiej angażowały się w konflikty zbrojne między sobą. Odnalezione tam artefakty wykonane z różnych materiałów i pochodzące z odległych od siebie miejsc mogą wskazywać na istnienie sieci wymiany handlowej pomiędzy społecznościami. Poszerzanie terytoriów otwierało dostęp do większej ilości surowców jak woda i pożywienie. Dawało również możliwość lepszego zabezpieczenia społeczności oraz stwarzało miejsce ucieczki w przypadku ataku. Ekspansja terytorialna umożliwiała otwieranie nowych szlaków handlowych, co z kolei sprzyjało wymianie dóbr, pomysłów i kultury między społecznościami. Posiadanie coraz większego terytorium często wiązało się z większą władzą i prestiżem na tle innych grup społecznych. Powiększanie terytorium wpływało na rozwój społeczny, umożliwiając powstawanie zawodów i cechów rzemiosł, co z kolei przyczyniało się do rozwoju technologicznego i kulturalnego.
Około roku 2334 przed naszą erą król Sargon Wielki podbija samodzielne dotychczas miasta-państwa i tworzy pierwsze w historii ludzkości zjednoczone Imperium Akadyjskie. Imperium rozszerzało swój zasięg poprzez kampanie wojenne, podbijając i anektując inne miasta-państwa. Scentralizowany, rozwinięty system administracji, zarządzania i podatków umożliwiał kontrolę rozległego imperium, co przyczyniło się do stabilizacji regionu. Systemy te stały się wzorem dla późniejszych cywilizacji mezopotamskich. Imperium Akadyjskie utrzymywało kontrolę również poprzez dyplomację, wymianę handlową oraz utrzymanie wojsk w kluczowych strategicznie regionach. Kontrola nad siecią dróg i cieków wodnych zapewniała imperium efektywniejsze zarządzanie swoim terytorium i szybkie reagowanie na wydarzenia. Historia powstania imperium w rejonie Mezopotamii przekracza rozmiary tego filmu. Pod względem chronologicznym na terytorium Mezopotamii powstawały kolejno Imperium Akadyjskie, Sumeryjskie, Babilońskie, Królestwo Asyrii i Achamenidzi, Imperium Perskie. To tylko najważniejsze z nich. Żadne z tych imperiów nie wynalazło innej formy wymiany towarowej poza barterem. Jednym z głównych celów podbojów było poszerzanie i kontrolowanie zdobytych obszarów. To zapewniało dostęp do zasobów naturalnych i nowych obszarów rolniczych, co z kolei było gwarantem większej siły ekonomicznej. Podboje służyły również wzrostowi siły militarnej i politycznej, kontrolowanie szlaków handlowych i przepływu towarów, co przekładało się na czerpanie z tego większych korzyści. Zdobycie większych obszarów oznaczało również zdobycie kontroli nad surowcami naturalnymi, takimi jak złoto, srebro, drewno czy metale, większy prestiż, a przede wszystkim utrzymanie stabilności i porządku, zapewniając bezpieczeństwo społeczności imperium. Północna i środkowa Europa. Przełom III i IV wieku naszej ery. Na przełomie III i IV wieku naszej ery tereny obecnej Polski, Ukrainy, Bałtyku i państw skandynawskich zamieszkiwały germańskie plemiona Wizygotów i Ostrogotów, określane wspólnym terminem Gotów. W IV i V wieku naszej ery wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło oblicze ówczesnej Europy. Czynniki takie jak przybycie na te tereny azjatyckich plemion Hunów, destabilizacja władzy, walki wewnętrzne, trudności gospodarcze, a przede wszystkim zmiany klimatyczne oraz środowiskowe wywoływały powszechny głód, wojny, epidemie czy zarazy i zmuszały całe społeczności do poszukiwania nowych, cieplejszych miejsc z większą obfitością jedzenia, wody i pokoju. Ten masowy eksodus z IV wieku miał znaczny wpływ na upadek Imperium Zachodniorzymskiego. Najazdy plemion germańskich, takich jak Wizygoci i Ostrogoci, przyczyniły się do upadku niezwyciężonej przez kilkaset lat potęgi Imperium Romanum. Zanim do tego doszło, w późnym antyku, głównie w IV i V wieku naszej ery, plemiona Gotów prowadziły ożywione kontakty handlowe z Imperium Rzymskim. Zarówno Wizygoci, jak i Ostrogoci wymieniali z cesarstwem produkty takie jak skóry, futra, drewno, a nawet jeńców, w zamian otrzymując od Rzymu pieniądze, broń, towary luksusowe i żywność. Goci posiadali własne monety, jednak były one o wiele bardziej prymitywne niż monety rzymskie. Goci w przeważającej części prowadzili handel na zasadach barteru. Prowadząc wymianę towarową z cesarstwem, kwestia monet jako środka płatniczego nie była im obca. W swojej wędrówce na południe te grupy etniczne dotarły do granic cesarstwa, żądając olbrzymiego okupu w zamian za utrzymanie pokoju. Wizygoci pod dowództwem Aleryka I po oblężeniu Rzymu w 408 roku naszej ery zażądali okupu w postaci 5000 funtów złota, 30 000 funtów srebra, 4000 funtów jedwabiu oraz żywności. Ostrogoci pod przywództwem Teodoryka Wielkiego również zażądali okupu od cesarstwa w zamian za pokój. Teodoryk ostatecznie osiedlił się w Italii, starając się utrzymywać przyjazne stosunki z Bizancjum.
Po osiedleniu się w różnych częściach cesarstwa, plemiona germańskich najeźdźców zaczęły wydawać własne monety, wzorowane jednak na monetach rzymskich, ale z ich własnymi inskrypcjami i symbolami. Imperium Rzymskie. W wyniku stopniowego rozszerzania się Republiki Rzymskiej przez podbój różnych terytoriów i krain w okresie od IV wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery powstało obejmujące ogromne terytoria Imperium Romanum. Początki imperium datuje się na rok 27 przed naszą erą, kiedy Oktawian August objął kontrolę nad całością imperium i zaczął rządzić jako pierwszy cesarz rzymski. Gdy w 286 roku naszej ery cesarstwo było już tak ogromne, że sprawowanie nad nim władzy nastręczało rozlicznych problemów, cesarz Dioklecjan podzielił imperium na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie, znane częściej pod nazwą Bizancjum. Można pokusić się o stwierdzenie, że decyzja ta ułatwiła i przypieczętowała koniec Imperium Zachodniorzymskiego. Choć do śmierci kilkusetletniego olbrzyma przyczyniło się wiele czynników, takich jak inwazje plemion z północy, które z czasem spowodowały destabilizację i spustoszenie na obszarach cesarstwa. Nieustające ataki tych plemion osłabiały zdolności obronne granic imperium, prowadząc do utraty terytoriów. Zakłócały funkcjonowanie szlaków handlowych, co prowadziło do niepewności jutra i ograniczało przepływ towarów. Zniszczenia spowodowane wojnami i najazdami pogorszyły stan infrastruktury i zmniejszyła się produkcja towarów, co ograniczyło ich dostępność. Związany z tym wzrost podatków, zmniejszenie produkcji rolnej i przemysłowej oraz zmniejszenie zasobów pieniężnych spowodowały kryzys ekonomiczny, drastycznie ograniczając tym samym handel. Zdeprecjonowanie siły nabywczej pieniądza i brak stabilności walutowej osłabiły handel i zaufanie do systemu finansowego. Stopniowo zmniejszono zawartość srebra w monetach, które traciły swoją wartość, aby można było produkować więcej monet z udziałem tego kruszcu. To z kolei wywołało inflację, co doprowadziło do spadku siły nabywczej pieniądza. Podziały polityczne i powszechna korupcja osłabiły władzę centralną. Obywatele byli coraz mniej zaangażowani w obronę państwa, a rzymskie wartości moralne runęły, odgrywając istotną rolę w upadku imperium. Ponadto po śmierci cesarza często dochodziło do walk o władzę między jego spadkobiercami, co doprowadzało do konfliktów wewnętrznych. W okresie od 375 do 426 roku naszej ery w upadającym Imperium Romanum przy władzy było 26 cesarzy, z czego tylko jeden, Anastazjusz I, zmarł we własnym łożu po okresie rządów od 491 do 518 roku. Pozostali ginęli w wyniku zamachów, wojen domowych lub przegranych bitew, a wszystko to z powodu walki o władzę. Ziemia Święta, XI wiek naszej ery. Termin Ziemia Święta to obszar geograficzny na Bliskim Wschodzie z miejscami takimi jak Jerozolima, ze Wzgórzem Świątynnym, Murem Zachodnim i Kościołem Grobu Świętego oraz Betlejem jako miejscem narodzin Jezusa. Dla potrzeb tego filmu należy wspomnieć Palestynę, Jordanię, część Syrii i Libanu z miejscami takimi jak Antiochia. Miasto to znajdowało się na obszarze dzisiejszej Turcji, będąc jednym z najważniejszych ośrodków wczesnego chrześcijaństwa. Pozostają jeszcze Bejrut i Damaszek, dzisiejsza stolica Syrii. Miasto to jest często wspominane w Biblii. W 638 roku wojska islamskie pod wodzą kalifa Umara ibn al-Khattaba podczas oblężenia Jerozolimy pokonały armię Bizancjum, zdobywając tym samym kontrolę nad miastem. Po ponad 400 latach od zdobycia Jerozolimy przez muzułmanów, w 1095 roku na synodzie w Clermont we Francji papież Urban II wezwał do wyprawy krzyżowej, którą historia nazwie pierwszą. Jerozolima i inne miejsca święte dla chrześcijan znajdowały się pod panowaniem muzułmanów, co uniemożliwiało chrześcijanom swobodny do nich dostęp.
Wyprawy krzyżowe miały zjednoczyć chrześcijańskie państwa Europy, zmniejszając konflikty między nimi i skupiając ich uwagę na wspólnym celu. W przemówieniu w Clermont papież zwrócił uwagę na potrzebę wyprawy krzyżowej jako sposobu na nawrócenie pogan i odzyskanie Ziemi Świętej, mobilizując tym samym ludzi do walki w imię wiary. W średniowiecznej Europie wierzono, że z każdego kamienia, każdego źdźbła trawy, drzewa czy jeziora, słowem zewsząd, działo czyste zło. Cały świat pozostawał pod panowaniem zła, z którym należało walczyć. Ówczesna dualistyczna wizja świata zakładała duchowy konflikt pomiędzy siłami dobra i zła, trwający od początku stworzenia. W średniowiecznej teologii istniało przekonanie, że człowiek odziedziczył skazę grzechu pierworodnego po Adamie i Ewie, którzy według Biblii popełnili grzech pierworodny w raju. Doktryna ta zakładała, że wszyscy ludzie rodzą się z tą skazą i odziedziczoną grzeszną naturą, co oznaczało tendencję do grzechu oraz niedoskonałość moralną. W rezultacie ludzkość potrzebowała zbawienia i odkupienia, które zostały zapewnione przez chrzest i praktykowanie wiary w Boga. Bazując na tej retoryce, papież Urban II wezwał wiernych do uczestnictwa w wyprawie krzyżowej. Silnym motywatorem była indulgentia, obietnica odpuszczenia grzechów i zbawienia duszy dla tych, którzy zdecydują się wziąć udział w wyprawie. Dla przeciętnego mieszkańca średniowiecznej Europy głównym i największym problemem, z którym musiał się borykać, był notoryczny głód. System feudalny panujący w Europie od wczesnego średniowiecza sprawiał, że ówczesne społeczeństwo zorganizowane było w hierarchiczną strukturę społeczną, w której większość ludzi należała do klasy chłopskiej lub rzemieślniczej. Ich życie było trudne i ubogie, naznaczone wiecznym widmem głodu i śmierci. Zamożność była zarezerwowana głównie dla wyższych warstw społecznych, takich jak feudałowie, możnowładcy, duchowieństwo czy kupcy. Ci mieli większy dostęp do zasobów, ziemi, bogactwa lub wpływów politycznych. Dla tych przeciętnych mieszkańców Europy udział w wyprawie krzyżowej był nie tylko okazją do odkupienia duszy i odpuszczenia grzechów, ale przede wszystkim sposobem na obłowienie się, ponieważ wiedziano, że kraje muzułmańskie opływają w bogactwo. Tylko podczas pierwszej wyprawy krzyżowej w latach 1096-1099 liczba ofiar była znacząca, choć trudno to dokładnie określić. Szacunkowe dane podają, że po stronie zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów zginęło od 15 do 20 tysięcy żołnierzy. Podczas czwartej wyprawy krzyżowej w 1204 roku krzyżowcy opanowali Konstantynopol i doszczętnie go złupili. Niektórzy historycy twierdzą, że konie krzyżowców, ogarniętych żądzą mordowania, brodziły po kolana w poćwiartowanych zwłokach i krwi zabitych podczas zdobywania świątyni stolicy Bizancjum. Chrześcijańskie wyprawy krzyżowe odniosły pewne znaczące sukcesy, chociaż ich rezultaty były krótkotrwałe. Największym z nich było utworzenie królestw łacińskich w Ziemi Świętej w wyniku pierwszej wyprawy krzyżowej. To właśnie wtedy, w 1099 roku, krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i utworzyli Królestwo Jerozolimskie oraz później inne państwa krzyżowe na Bliskim Wschodzie, takie jak Księstwo Antiochii, Hrabstwo Edessy oraz Hrabstwo Trypolisu. Królestwa te stale były narażone na ataki ze strony sił muzułmańskich. W wyniku późniejszych wypraw krzyżowych nie udało się na trwale utrzymać chrześcijańskich państw na ziemiach wschodnich. W rezultacie, mimo pewnych sukcesów w zdobywaniu terytoriów i osiąganiu celów krucjat, chrześcijańskie królestwa w Ziemi Świętej ostatecznie upadły, a wyprawy krzyżowe nie osiągnęły długotrwałych rezultatów ani politycznych, ani militarnych. Chiny. Jak zaznaczono w pierwszej części filmu, pierwsze formy pieniądza pojawiły się w Chinach za czasów dynastii Zhou 3000 lat temu.
Były to najczęściej monety z brązu z otworem w środku, co umożliwiało noszenie ich na sznurkach. Z biegiem czasu i rozwojem chińskiej cywilizacji pieniądz metalowy stał się powszechnie używanym środkiem płatniczym. Pieniądze papierowe w formie certyfikatów depozytowych emitowanych przez banki i instytucje finansowe w postaci weksli rządowych wprowadzono w Chinach za czasów dynastii Tang, około VIII wieku naszej ery. Zanim jednak to nastąpiło, okres pomiędzy 206 rokiem przed naszą erą a 220 rokiem naszej ery, jako czasy panowania dynastii Han, znany jest historykom jako Złoty wiek Chin, charakteryzujący się rozwojem sztuki, literatury, filozofii, technologii i handlu. Kontakty handlowe z krajami zachodnimi, w szczególności z Rzymem, odbywały się przy wykorzystaniu interkontynentalnej sieci dróg, znanej jako Jedwabny Szlak. Ten szlak handlowy łączył Chiny z Europą, wymiana towarowa obejmowała takie dobra jak jedwab, przyprawy, metale szlachetne i inne towary luksusowe. W zamian Rzymianie oferowali złoto, srebro, kamienie szlachetne i wyroby rzemieślnicze. Jak wspomniano w pierwszej części filmu, środkiem wymiany towarowej w tym czasie pomiędzy Chinami a światem zachodu, oprócz barteru, był obrót monetami wykonanymi z różnych metali. Ewoluując i ulegając pewnym zmianom, Jedwabny Szlak działał nieprzerwanie przez około 1700 lat. Od około II wieku przed naszą erą do około XV wieku naszej ery. W latach 1497-98 portugalski żeglarz Vasco da Gama poprowadził wyprawę, w wyniku której dopłynął do Indii, otwierając tym samym nową erę w handlu między Europą a Dalekim Wschodem. Inny portugalski żeglarz pozostający w służbie Hiszpanii, Ferdynand Magellan, przeprowadził wyprawę, która opłynęła ziemię, docierając do Filipin i na Moluki. Chociaż sam Magellan zginął w trakcie wyprawy, to jego flota kontynuowała podróż, docierając do Hiszpanii i kończąc pierwszą pełną podróż dookoła świata w 1522 roku. To odkrycie otworzyło nowe perspektywy handlowe, na których skorzystały również Chiny. Poza rozwojem żeglugi, inwazje plemion mongolskich, chińskie wojny domowe i destabilizacja po upadku dynastii Han oraz epidemie i zmiany klimatyczne ostatecznie doprowadziły do stopniowej utraty znaczenia i upadku Jedwabnego Szlaku. Inwazja Mongołów na Chiny, która doprowadziła do powstania mongolskiej dynastii Yuan w XIII wieku, była motywowana nie tylko chęcią zysku pieniężnego. Mongolski przywódca Dżingis Khan dążył do zdobycia bogatych chińskich ziem i kontroli nad handlem w regionie, ale także ekspansji terytorialnej, ugruntowania swojej potęgi i panowania nad kulturami i ludami podbitych terenów. Po podbiciu Chin przez Dżingis Khana i jego następców, zwyczaj używania monet metalowych przyjął się również w Mongolii. Podczas rządów Kubilaj Khana za czasów panowania dynastii Yuan, sprawującej rządy od 1271 do 1368 roku, wprowadzono do obiegu nie tylko monety, ale również pieniądze papierowe. W związku z tym można powiedzieć, że Mongolia przejęła zwyczaj posługiwania się pieniędzmi w dużej mierze od Chin, które podbiła. Gdy Mongolia stała się częścią mongolskiej dynastii Yuan w XIII wieku, przyjęła i stosowała praktyki finansowe i pieniężne, wcześniej będące częścią chińskiej kultury. Uważa się, że Wielki Mur Chiński wybudowano w celu obrony przed najazdami Mongołów. To prawda, że ochrona przed środkowoazjatyckimi plemionami nomadów, w tym przed Mongołami, była jednym z głównych powodów jego budowy. Dynastie chińskie, począwszy od dynastii Qin, budowały i rozbudowywały mur, który miał służyć nie tylko jako mur zaporowy przeciwko wrogim plemionom, ale również w celu kontroli handlu i podatków oraz monitorowania ruchów ludności. Budowę Wielkiego Muru Chińskiego
Rozpoczęto około III wieku przed naszą erą za czasów dynastii Qin i trwała ona przez wiele wieków i okresów panowania różnych dynastii. Różne odcinki muru rozbudowywano, naprawiano i modernizowano na przestrzeni wieków. Ta ogromna konstrukcja, którą dziś widać nawet z kosmosu, nie była w pełni skuteczną obroną przeciwko inwazjom i nie zawsze udawało się powstrzymywać najeźdźców. Mongołowie pod przywództwem Dżingis Hana byli w stanie przełamać Wielki Mur, by dokonywać inwazji na terytorium Chin. Ich zdolności militarno-taktyczne, mobilność i umiejętność przystosowania się do warunków terenowych umożliwiły im pokonanie tej przeszkody. Mongołowie byli świetnymi łucznikami. Potrafili jednocześnie jechać konno i strzelać z łuku. To pozwalało na szybkie przemieszczanie się po terenie, utrzymywanie równowagi i prowadzenie precyzyjnych strzałów z łuku, nawet podczas pełnego galopu konia. Oznaczało to szybki atak i ucieczkę przed przeciwnikiem przy jednoczesnej skuteczności łuczniczej. Dzięki doskonałym umiejętnościom jeździeckim i znakomitej kondycji koni, Mongołowie mogli pokonywać znaczne odległości w krótkim czasie. To pozwalało im na niespodziewane ataki i wycofywanie się z pola bitwy. Ich elastyczność taktyczna oznaczała zdolność do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków oraz dostosowywania strategii w celu uzyskania przewagi nad przeciwnikiem. Istnieją relacje historyczne sugerujące, że Mongołowie pili krew swoich koni głównie w sytuacjach potrzeby szybkiego uzupełniania płynów ustrojowych i energii w trakcie długich kampanii militarnych lub podróży przez stepy, gdzie dostęp do wody mógł być ograniczony. Picie końskiej krwi było sposobem na szybkie zaspokojenie pragnienia oraz dostarczenie organizmowi składników takich jak białko i żelazo. Praktyka ta nie była jednak powszechna wśród wszystkich grup nomadów mongolskich. Nie stosowano jej również codziennie, ale raczej w wyjątkowych sytuacjach, zwykle w warunkach ekstremalnych. W ciągu kilkudziesięciu lat XIII wieku naszej ery Mongołowie podbili Chiny. Dżingis Khan i jego następcy zdołali zjednoczyć plemiona mongolskie i stworzyć imperium. Po dokonaniu najazdu na konkretne rejony Chin, Mongołowie stosowali bezwzględne represje wobec ludności cywilnej, zwłaszcza w przypadku stawiania oporu. Masakry, masowe egzekucje oraz surowe kary stosowano wobec osób podejrzanych o sprzeciw lub bunt. Ciężkie obciążenia podatkowe prowadziły do biedy i ucisku mieszkańców. W trakcie walk i kampanii militarnych Mongołowie często niszczyli miasta, wioski oraz infrastrukturę, co prowadziło do ruiny gospodarczej i społecznej. Kobiety często wykorzystywano jako niewolnice i przymusowe małżonki. Aby zmniejszyć potencjalny opór ludności podbitych terenów, Mongołowie przeprowadzali relokację ludności w obce im miejsca. Jednym z najbardziej okrutnych przykładów bestialskiego traktowania mieszkańców Chin przez Mongołów była kampania przeciwko rebelii Czerwonych Turbanów na terenie prowincji Henan i okolicach. W 1351 roku grupa zbuntowanych chłopów i przywódców religijnych pod nazwą Czerwone Turbany sprzeciwiała się rządom dynastii Yuan. W wyniku działań podjętych przez okupantów przeciwko Czerwonym Turbanom, Mongołowie, by zastraszyć innych i zapobiec dalszemu oporowi, przeprowadzali masowe egzekucje rebeliantów i ludności cywilnej podejrzanej o sprzyjanie buntowi. Dochodziło do masakr ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci. Palono wsie, miasta i pola uprawne. Więziono podejrzanych o sprzyjanie buntowi i wydawano surowe wyroki śmierci. Stosowano tortury i publiczne kary. Wszystko po to, by zachować kontrolę nad podbitymi terenami, zasobami ludzkimi i ekonomicznymi, by można było je wykorzystywać. Po podboju Chin Mongołowie założyli dynastię Yuan, która rządziła Chinami przez następne dziesięciolecia. W wyniku wewnętrznych niepokojów, buntów społecznych i chińskiego oporu wybuchło powstanie przeciwko mongolskiej dominacji w Chinach, co przyczyniło się do upadku dynastii Yuan.
Po okresie zamieszania i walk o władzę, chiński generał Zhu Yuanzhang po zwycięstwie w 1368 roku założył nową dynastię Ming, co oznaczało koniec rządów mongolskich w Chinach. Samo Imperium Mongolskie uległo stopniowemu rozpadowi po śmierci Dżingis Khana w 1227 roku. Imperium podzielono na różne części, rządzone przez różnych władców, co przyczyniło się do osłabienia jedności i wzmocnienia niezależności poszczególnych regionów. Ostatecznie Imperium Mongołów uległo formalnemu rozpadowi, tracąc swoją potęgę około XV wieku. Turcja, Anatolia, XIII wiek naszej ery. W 1258 roku w mieście Sogut w Anatolii urodził się Osman Gazi, znany również jako Osman I, późniejszy założyciel i pierwszy władca Imperium Osmańskiego. Jednym z najważniejszych momentów w historii Imperium Osmańskiego było zajęcie umierającego już wtedy Bizancjum w 1453 roku przez wojska osmańskie pod dowództwem sułtana Mehmeda II. Wydarzenie to ostatecznie doprowadziło do upadku ogromnego niegdyś Cesarstwa Bizantyjskiego. Zajęcie Bizancjum otworzyło Osmanom drogę do dalszych podbojów na tereny Europy. Ekspansja terytorialna i związane z tym działania wojenne była sposobem na zdobywanie jeńców wojennych. Ludzie ci wykorzystywani byli na różne sposoby. Niektórzy stawali się niewolnikami, inni mogli być wymieniani lub sprzedawani. Czasem też wykorzystywano ich do wzmocnienia armii osmańskiej poprzez werbowanie do służby wojskowej. Termin jasyr odnosi się do praktyki niewolnictwa w świecie islamskim, zwłaszcza w historii Imperium Osmańskiego. Osoba będąca jasyrem była niewolnikiem lub niewolnicą, pozostającą w posiadaniu właściciela, pochodzącego z wyższych warstw społecznych lub będącego członkiem elit. W niektórych przypadkach jednak jasyrowie mieli możliwość wykupienia swojej wolności lub otrzymywali pewne przywileje w zamian za służbę dla swojego właściciela. Na przestrzeni istnienia ludzkich cywilizacji posiadanie niewolników powiązane było z wydajnością gospodarczą, zwłaszcza w rolnictwie i produkcji, kopalniach, rzemiośle i jako służba domowa. Ich praca była nader często podstawą dla ekonomicznego rozwoju i pomnażania bogactwa ich właścicieli. Status społeczny był ściśle związany z posiadaniem niewolników, stanowiąc symbol bogactwa, prestiżu społecznego i władzy. Jedną z niewolnic, która z czasem stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet w historii Imperium Osmańskiego, była Roxolana, znana również jako Hürrem Sultan. Niektóre źródła podają, że pochodziła z Kresów Wschodnich, być może z Ukrainy. Została uprowadzona w Jasyr do Konstantynopola, gdzie stała się konkubiną i później żoną sułtana Sulejmana Wspaniałego. Jej inteligencja, oczytanie, biegłość w zakresie kilku języków oraz zdolności polityczne sprawiły, że miała wpływ na wiele decyzji politycznych. Poza podbojami, Imperium Osmańskie prowadziło handel z państwami Europy, zwłaszcza w okresie swojego największego rozkwitu. Ich imperium leżało na strategicznym skrzyżowaniu szlaków handlowych między Europą, Azją i Afryką. Imperium eksportowało takie produkty jak jedwab, przyprawy czy dywany. Import z Europy obejmował broń, narzędzia, tkaniny, metale, technologie czy osiągnięcia naukowe. Imperium Osmańskie podejmowało liczne inwazje na państwa europejskie z różnych powodów. Poszerzenie terytorium imperium na państwa europejskie dawało im kontrolę nad kluczowymi szlakami handlowymi, co z kolei umożliwiało kontrolę nad handlem między Europą, Azją i Afryką, a to w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu bogactwa i wpływów imperium. Kontrolowanie obszarów Europy dawało Osmanom strategiczną przewagę, zwłaszcza w rejonie Bałkanów,
co pozwalało im kontrolować ważne strategicznie miejsca i obszary, takie jak Morze Czarne czy Morza Śródziemne. Jednym z ważniejszych czynników rozszerzania zasięgu terytorialnego była idea podbojów krajów chrześcijańskich w imię rozprzestrzeniania islamu. Kluczowym wydarzeniem, które zatrzymało ekspansję Osmanów w Europie Środkowej, była tzw. odsiecz wiedeńska z 1683 roku. Była to operacja militarna mająca na celu odbicie Wiednia, będącego wówczas stolicą Habsburgów z rąk Imperium Osmańskiego. Wówczas wojska chrześcijańskie, głównie pod wodzą króla Polski Jana III Sobieskiego, wspierane przez siły Rzeszy Niemieckiej, Cesarstwa Rzymskiego, Królestwa Szkocji i innych państw, dotarły pod Wiedeń, gdzie pokonały osmańskie siły oblegające miasto. Półwysep Apeniński. I wiek przed naszą erą. Na Półwyspie Apenińskim, tam gdzie obecnie leży kraj znany jako Włochy, pierwotnie znajdowało się jedno z polis wielu miast państw o nazwie Rzym. Miasto to stopniowo poszerzało swoją kontrolę nad sąsiednimi terenami. Z czasem doprowadziło to do rozwoju Republiki Rzymskiej jako dominującej potęgi w regionie. Rzym, założony według legendy w VIII wieku przed naszą erą, stał się centralnym ośrodkiem politycznym, gospodarczym i kulturalnym republiki. W 27 roku przed naszą erą Oktawian August zostaje wybrany pierwszym cesarzem, stając się władcą politycznym, wojskowym i religijnym w jednej osobie. Do swojego upadku w 476 roku naszej ery tereny Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego obejmowały obszar całego Półwyspu Apenińskiego, dzisiejszej Francji, części Belgii, Luksemburga, Galii, Półwyspu Iberyjskiego, Afryki Północnej, Azji Mniejszej, Bliskiego Wschodu i Brytanii. Motywy ekspansji Cesarstwa Rzymskiego były identyczne co za czasów Imperium Akadyjskiego, 2500 lat wcześniej. Cesarstwo Rzymskie rozszerzało swoje granice, by zabezpieczyć je i chronić się przed najazdami ze strony innych plemion i ludów. Podboje terytorialne dawały imperium dostęp do bogactw naturalnych, surowców i żyznych ziem, co zwiększało ich gospodarczą potęgę poprzez handel i podatki. Rozszerzanie zasięgu terytorialnego zwiększało również prestiż cesarstwa, a zdobywanie nowych terenów i grup etnicznych uważano za wyraz siły i potęgi. Ekspansja terytorialna pomagała również w utrzymaniu lojalności obywateli, dając im nadzieję na zdobycie nowych ziem lub podniesienie swojego statusu społecznego. Rzymianie wierzyli w swoją misję cywilizacyjną, rozprzestrzeniając swoją kulturę, język, prawo i technologię na podbijanych terenach. Wszystko to umacniało ich władzę i wpływy. Tak jak w przypadku każdej cywilizacji wykorzystującej pieniądz lub barter jako sposób wymiany wartości, jednym z motywatorów była chęć zdobycia bogactwa. W czasach prosperity zasięg Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego obejmował obszary dzisiejszych Włoch, Hiszpanii, Francji, Brytanii, północnej Afryki i części Europy Środkowej. W 286 roku naszej ery Dioklecjan, jak się później okazało, popełnił jeden z największych błędów w historii cesarstwa. Paradoksalnie tym błędem, a zarazem nieuniknionym krokiem, było podzielenie imperium na dwie części w ramach reform, które miały na celu skuteczniejsze zarządzanie kryzysami, obronę granic oraz usprawnienie zarządzania ogromnym cesarstwem. Przede wszystkim zaś podział miał na celu zabezpieczenie sukcesji i ograniczenie wewnętrznych walk o władzę. Podział polegał na wprowadzeniu tetrarchii, czyli rządów czterech władców. Od tej pory podzielonym cesarstwem miało rządzić dwóch władców, zwanych Augustami, a ci mieli swoich zastępców, zwanych Cezarami. W krótkim czasie stało się to, czego Dioklecjan chciał uniknąć. Po jego ustąpieniu w 305 roku naszej ery, system ten bardzo szybko uległ dezintegracji,
doprowadzając do walk wewnętrznych między Cezarami i ostatecznego podziału cesarstwa w IV wieku naszej ery na zachodniorzymskie i wschodniorzymskie, Bizancjum. Podział ten przyczynił się do upadku cesarstwa. Datą symboliczną oznaczającą jego koniec, uznawaną przez niektórych historyków, jest rok 476 naszej ery. W przeciwieństwie do jego zachodniej części, Cesarstwo Wschodnie Rzymskie istniało jeszcze ponad 1000 lat. Wprowadzenie tetrarchii w stosunkowo krótkim czasie doprowadziło do serii wojen domowych i walk o władzę. Jedną z nich była wojna domowa z jej kulminacyjnym wydarzeniem. Bitwą na moście mulwijskim w 312 roku naszej ery na terytorium dzisiejszych Włoch. Bitwa ta miała kluczowe znaczenie nie tyle dla przyszłości cesarstwa, ile dla samego Konstantyna. Tradycja chrześcijańska przyjmuje, że przed bitwą Konstantyn miał widzenie czy sen, w którym ukazał mu się krzyż i słowa: pod tym znakiem zwyciężysz. Konstantyn postanowił więc umieścić krzyż na sztandarze swojego wojska i dzięki temu odniósł zwycięstwo. Wydarzenie to miało wpływ na rozwój chrześcijaństwa. Po bitwie Konstantyn przyjął chrzest, nawracając się na chrześcijaństwo i nadając tej religii status obowiązującej w całym cesarstwie. Pod kątem historycznym widzenia Konstantyna nie można uznać za fakt. Niektórzy historycy sugerują, że Konstantyn mógł sam spreparować, a potem wykorzystać widzenie w celu umocnienia swojej pozycji politycznej. Przyjęcie chrześcijaństwa było posunięciem strategicznym. Inni uważają, że wydarzenie było autentyczne i miało wpływ na życie i decyzje Konstantyna. Ponieważ brak konkretnych źródeł i dowodów, trudno jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć autentyczności tego widzenia. Tym bardziej, że widzenie to nie fakt historyczny, który mógłby pozostawić jakiekolwiek ślady dla badaczy. Niektórzy historycy twierdzą wręcz, że historia z widzeniem została spreparowana, by uwiarygodnić wyższość chrześcijaństwa ponad innymi religiami, a samego Konstantyna jako prawowitego pretendenta do władzy, a tym samym władcę, który spowodował, że chrześcijaństwo stało się religią państwową. Jego przeciwnika i dawnego sojusznika Maksencjusza od samego początku demonizowano, odzierając z wszelkiej czci. Imię Maksencjusza obłożono klątwą damnatio memoriae. Praktyka ta stosowana była w starożytnym Rzymie i polegała na wymazaniu z pamięci publicznej imienia kogoś, kto dopuścił się przestępstw lub działał na szkodę państwa. Po śmierci Maksencjusza Konstantyn podjął działania dążące do zdyskredytowania jego postaci. Usuwano jego wizerunki, niszczono inskrypcje i wszelkie elementy pamięci publicznej związane z osobą Maksencjusza. Egipt. Po zjednoczeniu Górnego i Dolnego Egiptu w jedno państwo, do podboju przez Persów minęło około 2000 lat. Około roku 525 przed naszą erą wojska perskie pod wodzą Kambezesa II podbiły Egipt, czyniąc go częścią swojego imperium. Kres ich panowaniu w tej części świata przyniósł Aleksander Wielki. W praktyce oznaczało to wpływanie greckiej kultury, języka i obyczajów na społeczności zamieszkujące Egipt. Grecka dominacja w Egipcie trwała około 300 lat, od podboju przez Aleksandra Wielkiego do śmierci Kleopatry w 30 roku przed naszą erą. W trakcie dominacji greckiej Egiptu dochodziło do różnych buntów i zamieszek wywoływanych przez miejscową ludność. W III wieku przed naszą erą w Egipcie miało miejsce powstanie przeciwko grecko-egipskiej dynastii Ptolemeuszy. Ci zdołali jednak utrzymać władzę dzięki zręcznej polityce i sojuszom strategicznym. Posiadali umiejętność dostosowywania się do miejscowych warunków i kultury, by zjednać sobie poparcie Egipcjan. Ptolemeusze często zawierali małżeństwo polityczne, co umacniało ich pozycję i pomagało w utrzymaniu kontroli nad Egiptem. To także pozwalało im na skuteczną obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi,
takimi jak konkurencyjne dynastie hellenistyczne czy państwa sąsiedzkie. Po śmierci Aleksandra Wielkiego Ptolemeusze jako jedna z dynastii hellenistycznych toczyli konflikty z innymi potęgami takimi jak Seleucydzi, sprawujący kontrolę nad obszarem Mezopotamii, Syrii i Persji, oraz Antygonidzi, panujący nad Macedonią i częściami Grecji. Ogólnie rzecz biorąc, w tym okresie Egipt nie był terenem krwawych starć w celu dławienia oporu i utrzymania władzy. Dynastia Ptolemeuszy utrzymywała stosunkowo stabilne rządy w okresie swojego panowania. Największe krwawe starcia w tym okresie miały miejsce w kontekście walki o władzę między dynastiami hellenistycznymi lub konflikty z innymi mocarstwami. Kres panowania Ptolemeuszy nadszedł wraz ze śmiercią królowej Kleopatry. Zanim jednak ta rozstała się ze światem, 2 września 31 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Actium. Było to decydujące starcie między flotami Oktawiana, późniejszego cesarza Augusta, a flotą Marka Antoniusza i Kleopatry. Bitwa ta była kluczowym starciem w rzymskiej wojnie domowej znanej jako Antoniańska. Kleopatra była potomkinią Ptolemeuszy. Urodziła się w Aleksandrii i była Grekinią z linii potomków Ptolemeusza I, jednego z generałów Aleksandra Wielkiego. W wyniku politycznych i osobistych napięć dawni sojusznicy Oktawian i Marek Antoniusz stali się rywalami. Oktawian był siostrzeńcem i adoptowanym synem Juliusza Cezara. Kierował się ideą przywrócenia tradycyjnych instytucji Republiki Rzymskiej. Marek Antoniusz z kolei był ważnym przywódcą rzymskim, jednym z 3 przywódców, obok Oktawiana i Lepidusa. Źródłem konfliktu było to, że Marek Antoniusz związał się z Kleopatrą, będącą królową Egiptu. Po klęsce pod Actium Marek Antoniusz i Kleopatra uciekli do Egiptu, a Oktawian został jedynym władcą Rzymu, otwierając tym samym drogę do przekształcenia republiki w cesarstwo. Bitwa pod Actium zakończyła okres konfliktów i umożliwiła Oktawianowi przejęcie kontroli nad rodzącym się Imperium Rzymskim. Wróćmy na chwilę do Juliusza Cezara. Juliusz Cezar został zamordowany przez senatorów rzymskich. Głównymi sprawcami byli Gajusz Cassius Longinus oraz Marek Juniusz Brutus. Zamach miał miejsce 15 marca 44 roku przed naszą erą i znany jest pod nazwą Idy Marcowe. Niektórzy senatorowie obawiali się, że Cezar zamierza ustanowić się dyktatorem lub monarchą na stałe, co było sprzeczne z rzymskimi tradycjami republikańskimi. Brutus i Cassius, choć wcześniej byli zwolennikami Cezara, obawiali się utraty republikańskich instytucji i dążyli do przywrócenia władzy Senatu oraz republikańskiego systemu rządów. Ich działania przyczyniły się do okresu wojen domowych, z których wyłonił się triumvirat Oktawiana, Marka Antoniusza i Lepidusa, polityka rzymskiego i działacza wojskowego. W trakcie konfliktów, jak również po bitwie pod Actium w 31 roku przed naszą erą, Lepidus stracił na znaczeniu, a Oktawian i Antoniusz stali się głównymi postaciami. Oktawian zdobył przewagę nad swoimi konkurentami, co zakończyło okres triumviratu i przygotowało grunt do przekształcenia republiki w cesarstwo rzymskie. Spotkanie Marka Antoniusza i Kleopatry miało miejsce po bitwie pod Filippi w 42 roku przed naszą erą. W bitwie tej Oktawian i Marek Antoniusz zwyciężyli nad siłami republikańskimi. Wcześniej Marek Antoniusz i Kleopatra spotkali się w Tarsie w Cylicji w 41 roku przed naszą erą. Spotkanie to zainicjowało ich bliski związek i miało wpływ na dalsze wydarzenia polityczne, prowadząc do zatargu z Oktawianem i wojny antoniańskiej. Oktawian obawiał się, że Marek Antoniusz, będąc w związku z królową Egiptu, mógłby stać się zagrożeniem dla rzymskich tradycji republikańskich i aspiracji Oktawiana do władzy. Konflikt narastał, a sytuacja pogorszyła się, gdy Marek Antoniusz oświadczył, że Kleopatra jest jego żoną, a Egipt jego dziedzicznym królestwem.
Narastające napięcia między Oktawianem a Markiem Antoniuszem doprowadziły do wojny domowej na przełomie 32 i 31 roku przed naszą erą, znanej jako Antoniańska. W ostatecznej bitwie pod Akcją w 31 roku przed naszą erą flota Oktawiana pokonała flotę Antoniusza i Kleopatry, przyczyniając się do upadku dwojga kochanków, a Oktawian stał się głównym przywódcą Rzymu, otwierając tym samym drogę do przekształcenia republiki w cesarstwo. Koszty tej bitwy były ogromne, zarówno w ludziach, jak i w innych zasobach. Obie strony poniosły znaczne straty w liczbie żołnierzy i marynarzy. Niestety nie zachowały się konkretne historyczne dane dotyczące kosztów bitwy pod Akcjum, takie jak koszty budowy floty, zaopatrzenia wojska, żołnierskiego żołdu czy strat materialnych. Źródła historyczne z tamtego okresu skupiają się na aspektach politycznych, militarnych i społecznych wydarzeń, pomijając konkretne dane dotyczące kosztów jakichkolwiek konfliktów zbrojnych. Po klęsce pod Akcjum Kleopatra i Antoniusz popełnili samobójstwo, a Oktawian został jedynym prawowitym władcą Rzymu. Rzymska okupacja Egiptu trwała od wygranej bitwy pod Akcjum aż do upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 roku naszej ery, kiedy Egipt stał się częścią Bizancjum.